Siemanko wszystkim, właśnie przed chwileczką odwiozłem dzieci do przedszkola. No i po drodze do domu spotkałem dobrodzieja listonosza, który wręczył mi paczkę, na którą czekałem od ponad 30 dni. Paczka z custom RC Upgrades. A co w niej jest? No części do Kronosa, więc no lecę teraz troszkę popracować, a po pracy i wieczorkiem będę składał Kronosa, bo jest rozgrzebany, rozkręcony, wyczyszczony. No i trzeba go złożyć, trzeba pojeździć. No, kupiłem sobie też jeszcze dwie baterie 3S czarno-żółte Bashingi. No i zobaczymy, sprawdzimy, jak Kronos jeździ na 6S, no bo jeszcze nie miałem nigdy okazji tego sprawdzić, więc do zobaczenia. Siemanko, Kronos złożony, gotowy do jazdy, bateria wrzucona. Pokażę Wam jeszcze, co tutaj w nim zmieniłem, co wstawiłem do niego. Górne mocowania amortyzatorów na przodzie i na tyle, mocowania stworzni dolnych wahaczy aluminiowe, takie solidne na przód i na tył również. Przekładnia kierownicza tytanowa, to jest taka rzecz, która mi się wcześniej mocno wyginała. Tak do góry tutaj mi się podwijały te mocowania. Mam nadzieję, że w tej przekładni nie będzie tego problemu. No i ostatnia rzecz to są te adaptery hex poszerzające auto po 10 mm z każdej strony. On jest troszeczkę szerszy. No i kupiłem sobie moduł SkyRC GPS GSM 020. Zawsze byłem ciekawy, jak szybko ten samochód się porusza. Dzisiaj będę pierwszy raz testował samochód na 6S. Mam dwie baterie 3S 8000 mAh, te czarno-żółte Bashingi. No zobaczymy, jak to sobie będzie dawać radę. Nie jeździłem Kronosem już jakieś pewnie ze 30 dni, więc jestem ciekawy, jakie odczucia będą. Więc ruszam. Pogoda, jak widzicie, dzisiaj wymarzona. Słoneczko świeci. Brakuje takiej pogody, powiem Wam szczerze. Już mam dość tego zimna i szarówy. Mam nadzieję, że ciepłe dni nadejdą szybko. Myślę, że chyba jesteście takiego samego zdania jak ja. No, nie jeździłem nim już jakiś czas, czekając na części. Trochę pojeździłem Maverickiem Quantumem w międzyczasie, ale to jest całkowicie inny level zabawy. Jest dzikus, naprawdę. Powiem Wam szczerze, że bardzo lubię ten model. To jest taki pierwszy mój poważny. Też ciekawy jestem, jak on się będzie zachowywał na baterii 6S. Fajnie można pośmigać tym samochodem, powiem Wam szczerze. Dawaj. Spada na 4 łapy. Na 4S jest też fajna zabawa, naprawdę. Powiem Wam, że jest taki mały łobuz.
Kilka słów jeszcze o konfiguracji. 500 tysięcy środek, przód nietypowo 200 tysięcy, a tył 300 tysięcy. Dobra, widzę, że satelity są złapane. Uruchomimy sobie opcję track i wystartujemy i przetestujemy prędkości tego samochodu w terenie. Zobaczymy, jak to działa. Tutaj jest taka prosta w terenie, więc zobaczymy. Tam się rozpędzimy i zobaczymy. To jest chyba max jego, tak mi się wydaje, na 4S. Kilka przejazdów zrobię i sprawdzimy. Dobra, patrzymy, prędkości. Stop i read. 61 na godzinę na razie, na 4S. W terenie. Bateryjka padła. Kilkanaście minut jazdy. Przyszedł ten moment, wrzucam baterię 3S i zobaczymy. 2 razy 3S, czyli 6S. I zobaczymy, jak sobie daje radę na 6S. Ciekawy jestem. Mam tutaj świeżynki dwie, więc wrzucam je do modelu i ruszamy. Zobaczymy, jak sobie będzie dawał radę. Bateryjki wrzucone. Trochę było zamieszania, żeby te paski jakoś pospinać po ludzku, ale już mam na to patent. Zapiąłem, ogarnąłem. No i startujemy. Włączam mapkę i lecimy. Wow, powiem wam tak, pierwsze odczucie po wciśnięciu spustu gazu to jest mniej więcej tak, jak do czego to mogę porównać. Jak jeździłem Quantumem na 2S i się przysiadałem na 3S, to mniej więcej jest coś podobnego. Fajnie, fajnie śmiga, naprawdę. Zaraz będziemy prędkość mierzyć. Wow, już kurde śmiga jak zły. Ciekawe, ile na godzinę teraz po takim terenie poleci. Na tylne koła fajnie go stawia. On jest dość ciężki, więc na 4S powiem wam, że tak średnio na tylne łapy się podnosi. A tu jest całkiem ok. Dobra, już widzę, że ogólnie problem z tą aplikacją i z tym urządzeniem jest taki, że zgubił mi już 2 razy zasięg i teraz dopiero pojawiły się satelity i jestem gotowy, żeby sobie zmierzyć prędkość, więc startujemy, chowam telefon, odjedziemy sobie kawałek dalej i zobaczymy, jak się rozpędzi. No, myślę, że z 8 dych to leci na pewno teraz. Dobra, zobaczymy, ile wycisnął. 70 na godzinę.
Ale kurde, wydaje mi się, że szybciej powinien pójść. Może przetestujemy go jeszcze na innych kołach na asfalcie i zobaczymy wtedy. Tutaj nie za bardzo jest się jak też rozpędzić po tych dołach, ale zobaczymy. Klikam jeszcze raz start na track i testujemy prędkość znowu. Dobra, sprawdzamy kolejny pomiar. Stop. Odczyt 76, już lepiej. Ja myślę, że to jest zębatka 13, więc myślę, że kurde, w sumie nie będę chyba zakładał mocniejszej, bo i tak ten silnik dostaje i regulator po dupie i na przykład 2 razy mi dzisiaj odcięło już prąd. Właśnie teraz czekam, aż się ostudzi. Nie wiem, 14 nie będę chyba wkładał na 6S, nie będę go przeciążał. I tak bardzo fajnie. To już jest prędkość naprawdę poważna. Pojeżdżone, pół godzinki polatałem mniej więcej. Trochę na 4S, trochę na 6S. No moje odczucia, jeszcze raz. 6S, bardzo podobne uczucie jak przejście z baterii 2S na 3S w Quantumie, no tylko troszeczkę w innej skali, wiadomo. No zobaczymy, otworzymy. Generalnie prawie nic nie zepsułem. Jedna rzecz, która mi się uszkodziła, to z tyłu ten drążek tutaj, jakby górna część wahacza, tak? Górna część tylnego zawieszenia prawego zgięła mi się, ale mam w chacie tutaj, mam w chacie takie na wymiankę, więc sobie podmienię, żaden problem. No model waży już generalnie ponad 5 kg, jak gdzieś jakieś dachowanie jest czy coś, no to dostaje te elementy takie cieńsze, dostają po dupie. Pomyślę, żeby wymienić na coś mocniejszego, ale na razie jeżdżę na tym, co mam. Tak wygląda w środku po jeździe. Dzisiaj jest w miarę sucho, więc jakoś tam strasznie nie jest ubrudzony. W środku, kurde, można powiedzieć, że właściwie ziarenka piasku nie ma, ale tył jest tutaj, półośki są owinięte trawą. W ogóle muszę pomyśleć o tym, żeby tutaj dołożyć takie elementy, bo wydaje mi się, że to jest dość kluczowe, jeżeli chodzi o czystość tylnych amortyzatorów no i tego, żeby tak się nie łapał brud tego tylnego, dolnego wahacza. Fajnie, dziękuję Wam bardzo, słuchajcie, za oglądanie. Tak jak wspomniałem, kanał robię właściwie po to, żeby dokumentować swoje zabawy z modelami RC. Za kilka dni będzie filmik z nowym modelem, troszeczkę innym, nie takim wariatem terenowym, tylko bardziej... No, zresztą nie będę Wam zdradzał. Śledźcie mój kanał, jeżeli Wam się podobało, jeżeli dotrwaliście do końca, dajcie lajka, subskrybujcie mój kanał. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Trzymajcie się, hej!